No hej, witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się kompresorem klimatyzacji w samochodzie elektrycznym. Po co on w ogóle tam jest, jak działa, jak jest zbudowany, czy można go serwisować i czy warto go serwisować. Także serdecznie Was zapraszam, oglądajcie. Ni mniej, ni więcej przystępuję do rozkręcania. Najpierw zdejmiemy sobie tutaj tą obudowę. No i tutaj mamy płytkę sterującą do tego kompresora. Płytki na razie nie będziemy ściągać, teraz wejdziemy sobie do części mechanicznej kompresora, czyli wejdziemy od tej strony i wykręcimy te wszystkie długie śruby. Wy zobaczcie, ile tutaj jest zabrudzeń już w środku. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Ile tutaj jest syfu w tym kompresorze. Dobrze, rozbieramy ten kompresor od strony mechanicznej, bo od strony elektrycznej płytka jest przylutowana, także musimy po prostu go spróbować rozpołowić. Tutaj powoli będę rozkręcał te komponenty. Tutaj kolejna uszczelka. Tutaj macie ten mechanizm, który powoduje, że to pracuje mimośrodowo. Wczoraj zmagałem się z rozkręcaniem dla Was tego kompresora, zepsutego zresztą kompresora klimatyzacji z Tesla Model 3. Przynieśliśmy też nowy zamiennikowy kompresor klimatyzacji do Tesla Model 3, akurat z naszej firmy, z nami współpracującej, jest firmy NRF. O tym troszeczkę więcej też zaraz powiem. I na bazie tego rozkręconego kompresora chciałem Wam pokazać, jak to działa, jak on jest skonstruowany i wykazać różnicę pomiędzy kompresorem standardowym, który znacie z samochodów spalinowych, a takim właśnie kompresorem klimatyzacji z samochodu elektrycznego. No i oczywiście od strony mechanicznej, czyli od tej strony, która de facto spręża nam czynnik, kompresor klimatyzacji w samochodzie elektrycznym nie różni się znacznie od tego, który znamy z samochodów spalinowych. Natomiast w większości wypadków, albo inaczej, we wszystkich wypadkach, które znam, jest to kompresor spiralny. Te dwie spirale, napędzane w sposób mimośrodowy, sprężają nam czynnik chłodniczy. Ja Wam też pokażę, jak to wygląda dokładnie w tym kompresorze, żebyście mogli sobie zobrazować ten proces. Tak? Czyli pierwsza rzecz jest taka, że mamy oczywiście te dwie spirale, tak jak mówiłem. Ta spirala i ta druga spirala razem pracują. Tutaj one są ułożyskowane. Ta jedna górna spirala jest ułożyskowana i ona spręża nam czynnik właśnie w takim ruchem mimośrodowym. Tak? Czyli te spirale, one stykają się ściankami i w momencie, kiedy ta spirala idzie w dół, to ona nam ten czynnik spręża. Tutaj w środku znajdują się otworki, przez które ten czynnik jest zasysany, a później jest sprężany i wydostaje się z powrotem do układu, do tej części wysokociśnieniowej. Tak jak widzicie, tutaj mamy taką przeciwwagę, która jest umieszczona na tym wałku, który ma tutaj mimośrodowo umieszczony taki jeszcze mniejszy wałek, czy taki, nie wiem jak to nazwać, kruciec. Na to nakładamy tą właśnie przeciwwagę, później na to nakładamy tą ślimacznicę, czyli tą spiralę i zobaczcie, jak poruszam wirnikiem silnika elektrycznego, to ona ma taki właśnie mimośrodowy ruch, tak? Czyli ona sobie tak się obraca tutaj w zakresie tego okręgu. No i ona tutaj oczywiście w środku tej z kolei spirali, jeszcze raz pokażę, wykonując te ruchy, ta spirala spręża nam czynnik. I to jest ta część mechaniczna, ona jest najprostsza i to jest ta część tego kompresora, która jest tożsama z tym, co mamy w kompresorach samochodów spalinowych. Prawdziwa różnica zaczyna się dopiero już w następnej części, no bo mamy de facto trzy elementy. Kolejnym elementem jest właśnie silnik elektryczny. Tu mamy silnik elektryczny prądu przemiennego, trójfazowy. Tutaj mamy wirnik stałomagnesowy. Zaraz Wam udowodnię, że jest stałomagnesowy, żeby nie było później wątpliwości. Zobaczcie. Bardzo silne magnesy zresztą. Spróbujemy sobie podnieść to do góry. Zobaczcie, na jednej śrubie jestem w stanie podnieść wirnik do góry. Także bardzo, bardzo silne magnesy, zapewne neodymowe. Odłożę śrubkę. A tutaj mamy uzwojenie, stojana. No i tutaj dodatkowo jeszcze mamy też wewnątrz ułożyskowanie.
tak, żeby ten wirnik ma oczywiście ułożyskowanie w dwóch miejscach. Jest ułożyskowany tutaj, ja już przy okazji rozbiorę, żebyście widzieli wszystko dokładnie. Czyli on jest ułożyskowany tutaj, gdzie ma ten wałek i jest ułożyskowany tutaj, jest to kolejne łożysko, na którym on się opiera i on sobie po prostu swobodnie wiruje w tym uzwojeniu stojana. To jest silnik prądu przemiennego. On jest zasilany, jak widzicie, 3 fazami. Przede wszystkim zużywa dużo mniej energii. Może troszeczkę też wrócę jakby do tej części mechanicznej. Ogólnie kompresory klimatyzacji, te spiralne, one potrzebują dużo mniej energii, mają mniej oporów do pokonania niż te kompresory tłokowe. Zapewne wiecie, że w samochodach spalinowych występują też kompresory tłokowe, które mają taki talerzyk, który się obraca i te tłoczki tam po prostu kompresują ten czynnik naprzemiennie. Natomiast w samochodach elektrycznych, szczerze mówiąc, jeszcze takiego kompresora nie widziałem, więc przyjmuję założenie, przynajmniej na razie. Gdyby ktoś wiedział więcej, to prośba o taką informację. Na tą chwilę widziałem tylko kompresory spiralne, a to dlatego, że one po prostu mają dużo mniejsze opory i dużo łatwiej się napędza to silnikiem elektrycznym. Silnik elektryczny prądu przemiennego dużo łatwiej się nim steruje, tak? Czyli przy użyciu tego falownika i odpowiedniego sterowania jesteśmy w stanie modulować energię elektryczną tak, że ten silnik po prostu moduluje nam też ciśnieniem czynnika. Przez co możemy uzyskiwać różne temperatury i jest to dosyć niski wydatek energetyczny, dlatego te kompresory są po prostu dużo lepsze w kontekście też energooszczędności. Dlatego też na przykład w samochodach hybrydowych, które jednak mają już silnik spalinowy, stosuje się mimo to takie właśnie kompresory, czyli kompresory wysokonapięciowe. Kolejna jeszcze istotna rzecz związana właśnie z kompresorem klimatyzacji, tym, który mamy w samochodach elektrycznych, jest to, i o tym też już wspomniałem, że one są zasilane bezpośrednio z wysokiego napięcia. Tak, czyli tutaj dostarczana jest energia o tej samej, czy inaczej, energia elektryczna o tym samym napięciu, które znajduje się w baterii głównej, albo jest tak najczęściej przez ten terminal. Dodatkowo tutaj każde urządzenie peryferyjne, jak i w ogóle każde urządzenie wysokiego napięcia, które znajduje się w samochodzie elektrycznym, jest też wpięte do High Voltage Interlock, czyli do takiej lupy, od takiej pętli, może tak po polsku będzie najlepiej, pętli zabezpieczającej. Ta pętla jest taką pętlą informatywną, przez nią idzie niskie napięcie i chodzi tylko o to, żeby cały obwód był zamknięty. Tak? I tutaj mamy takie właśnie, może Wiktoria później Wam na przebitkach pokaże, mamy takie małe wtyczki, które muszą być zapięte, żeby ta pętla, albo inaczej, żeby komputer wiedział, że ta pętla jest zapięta. I jeżeli on wie, że pętla jest zapięta, to wtedy dopiero dopuszcza do wydatku wysokiego napięcia w stronę tych peryferiów. Tak? Czyli jeżeli byśmy wypięli to z pętli wysokiego napięcia i nie zabezpieczyli, czyli nie oszukali tej pętli wysokiego napięcia, to samochód by nam się unieruchomił i dałby nam informację, że mamy rozpiętą pętlę zabezpieczającą. Trochę więcej kiedyś powiem na temat tej pętli, jak będziemy kręcili jakiś odcinek na temat wysokiego napięcia. Natomiast tylko tyle, żebyście wiedzieli, że urządzenia są wpięte w taką pętlę i każda wtyczka wysokiego napięcia dodatkowo jest to w taką pętlę wyposażona. Tutaj właśnie poprzez to urządzenie, czyli poprzez falownik połączony, inwerter, falownik połączony z płytką sterującą. To jest de facto po prostu urządzenie sterujące całym tym urządzeniem, jednocześnie tutaj też idzie zasilanie. Czyli tutaj idzie nam prąd stały z tego przewodu i on jest zamieniany w prąd przemienny, trójfazowy i przez te 3 terminale, jak tutaj widzicie, które są wpinane od tyłu w uzwojenie silnika, albo inaczej w stojan silnika, ten silnik elektryczny jest po prostu napędzany. Dodatkowo te kompresory mają budowę zamkniętą. To jest też taka duża różnica pomiędzy tymi kompresorami a kompresorami, które znajdziecie w samochodach spalinowych klasycznych. A mianowicie samochody spalinowe klasyczne, ze względu na to, że one cały czas pracują, mają sprzęgło. Tak? Czyli one się wysprzęglają lub zasprzęglają w momencie, kiedy wyłączamy klimatyzację. I to powoduje, że one mają budowę częściowo otwartą. Tutaj jest budowa całkowicie zamknięta, czyli wszystkie te elementy są w jednej zwartej obudowie. I takie w zasadzie bardzo podobne kompresory, albo inaczej o takiej samej budowie praktycznie, znajdują się też w urządzeniach chłodniczych. Oczywiście one wyglądają czasami inaczej, natomiast co do zasady działania, te kompresory są bardzo podobne do tych kompresorów, które znajdziecie w samochodach elektrycznych. No i to tyle, jeżeli chodzi o zasady działania. Jeszcze jest taka dodatkowa informacja, albo może
w zasadzie w tej chwili w najbardziej zaawansowanych albo w tych najnowszych samochodach elektrycznych odchodzi się stricte od kompresora. Nie chodzi o to, że zamieniamy kompresor na inne urządzenie, bo to jest cały czas kompresor, tylko ten kompresor działa w dwie strony. Czyli zamiast kompresora klimatyzacji, albo inaczej, mamy kompresor pompy ciepła. Czyli urządzenie, które jest w stanie działać w dwie strony. Pompa ciepła po prostu jest klimatyzacją, która działa dwuobiegowo. Tak? Czyli można zamienić miejscami parownik ze skraplaczem i odwrotnie i w ten sposób możemy raz chłodzić kabinę, a raz ją ogrzewać, tak bardzo skrótowo. I w zasadzie w większości samochodów teraz tak się to będzie odbywać. Dzięki temu nie musimy stosować podgrzewaczy kabinowych, które jak wiecie zresztą wykazały się sporą awaryjnością i one są powodem dodatkowych awarii i są niepotrzebnym dodatkowym urządzeniem niezbędnym do podgrzewania kabiny. Tak, czyli mamy dodatkowe urządzenie, które pożera nam energię. De facto system klimatyzacji pompy ciepła jest dużo bardziej wydajny. Tak? Czyli dużo mniejszy wydatek energetyczny jest potrzebny do tego, żeby i schłodzić, i podgrzeć kabinę, niż stosowanie tych standardowych urządzeń, takich w zimie na przykład jak podgrzewacz kabinowy. Dwie sprawy związane z kompresorami klimatyzacji i ogólnie obsługą układu klimatyzacji w samochodzie elektrycznym. Pierwsza jest taka, że układ klimatyzacji w ogóle w samochodzie elektrycznym oczywiście jest niesłychanie ważny. Układ klimatyzacji nie działa tylko i wyłącznie w zakresie obsługi komfortu kabiny, ale oprócz tego układ klimatyzacji służy też do dochładzania lub dogrzewania urządzeń wysokiego napięcia, czy peryferiów wysokiego napięcia, takich jak silniki, baterie. Także waga układu klimatyzacji tego małego kompresora jest gigantyczna w zakresie samochodu elektrycznego, bo na przykład jeżeli nie działa Wam układ klimatyzacji w samochodzie elektrycznym, albo przynajmniej w Tesli tak jest na pewno, to nie będziecie w stanie ładować się prądem stałym. Każda próba wtłoczenia większej ilości energii jednorazowo do baterii będzie się kończyła tym, że po prostu zakończy się to niepowodzeniem z tego względu, że system nie będzie w stanie schłodzić baterii, bo sam układ chłodzenia jest niewystarczający. Dla przypomnienia powiem tylko, że układ chłodzenia w samochodzie elektrycznym przebiega przez wszystkie elementy wysokiego napięcia, takie jak silniki, baterie, konwertery, ładowarki itd., nawet przez komputer, czyli to jest jego podstawowa funkcja, a dodatkowo klimatyzacja odbiera tą temperaturę z płynu chłodniczego, a z klimatyzacji odbiera tą temperaturę, jakby ona jest wydawana, ta temperatura na zewnątrz. Więc to jest jakby cała ta układanka jest bardzo ważna. Dodatkowo jeszcze przypomnę oczywiście, że w silnikach znajduje się olej, który odbiera temperaturę bezpośrednio z komponentów, czyli to jest taka struktura schodkowa. I przy niesprawnej klimatyzacji pojawiają się po prostu pierwsze problemy. Tak? Pojawiają się w niektórych samochodach ograniczenia, jeżeli chodzi o wydatek energii, a dodatkowo pojawia się niemożność naładowania na przykład prądem stałym. Niektóre samochody się unieruchomią, no i tak dalej, i tak dalej. To w zależności od samochodu. Dodatkowo, jeżeli będziecie mieli awarię kompresora klimatyzacji, bardzo często pojawi się problem z izolacją. No bo dosyć często, może teraz przejdziemy trochę płynnie do awarii. Awarie mogą być dwojakie, albo w zasadzie nawet, wziąć pod uwagę segmenty tego urządzenia, trojakie. Czyli w pierwszej sytuacji może dojść po prostu do mechanicznego zatarcia tego kompresora. Tak? Czyli opiłki, które pojawią się w systemie lub zatarcie tej właśnie ślimacznicy spowoduje, że ten kompresor nam stanie i na przykład dojdzie do przepalenia uzwojenia. Tak? Ale pierwsza i pierwotna awaria będzie znajdowała się tutaj właśnie mechanicznie. Drugą awarią tak naprawdę na logikę jest to, że właśnie może nam dojść do awarii uzwojenia, tego o czym tutaj mówimy, i pojawi się wtedy bezpośrednio problem z izolacją, no bo tutaj mamy wysokie napięcie, tak? Czyli jeżeli dojdzie do przebicia izolacji, no to pojawi się problem z izolacją. No i kolejny problem, który może nastąpić, no to oczywiście elektronika sterująca, falownik, też się może zepsuć, zresztą w tym wypadku akurat tak właśnie jest, co może też doprowadzić do nieruchomienia. W każdym z tych przypadków, albo w większości, jeżeli dojdzie do takiej fizycznej awarii układu, samochód przynajmniej Was poinformuje, że układ klimatyzacji jest wadliwy i nie pracuje, a w wielu przypadkach dojdzie do spadku izolacji. No i to może doprowadzić docelowo do unieruchomienia pojazdu, co można przez jakiś czas oczywiście, jeżeli akurat jest lato i nie potrzebujecie klimatyzacji, albo wydaje Wam się, że nie potrzebujecie, chociaż z powodów, których mówiłem wcześniej, to akurat niekoniecznie tak musi być, można na jakiś czas oczywiście to oszukać. Niektóre samochody dopuszczają reset. Większość samochodów dopuści działanie całego układu, jeżeli zrobicie tak zwane oszustwo, czyli są takie specjalne wtyczki. Ja może taką wtyczkę znajdę, jeszcze sekundę. Tak, i udało mi się właśnie znaleźć taką wtyczkę, którą sobie Żenia zrobił, żeby właśnie zapinać outlety wysokiego napięcia na konwerterze. To akurat jest do Tesla Model S, tam jest dostęp do tego typu urządzeń troszeczkę łatwiejszy.
I ta wtyczka, ona po prostu ma spowodować, że system rozpozna zapięcie High Voltage Interlock, czyli tej pętli bezpieczeństwa, a z drugiej strony jesteśmy bezpieczni od strony wysokiego napięcia, no bo jakby ta wtyczka, ona tutaj normalnie musi być zaślepiona. Mamy takie wtyczki też, tylko akurat w tej chwili nie mogę znaleźć, czyli takie specjalne wtyczki do tego typu testów. No i wtedy, jeżeli taką wtyczkę zapniemy, jakby usuniemy wtedy fizycznie z obiegu to urządzenie, które jest wadliwe, samochód będzie dalej jeździł. Po drodze dzieje się też jeszcze jedna rzecz. W momencie, kiedy dojdzie do zwarcia, czyli albo inaczej, do bardzo wydatnego spadku izolacji w wysokim napięciu, czyli na przykład właśnie między innymi tutaj na uzwojeniu stojana, bardzo często dojdzie też do uszkodzenia bezpiecznika. Jest taki dodatkowy bezpiecznik, na przykład w specjalnej skrzynce rozdzielczej, który się po prostu przepala. I dodatkowo, jeżeli będziecie później wymieniali taki kompresor wysokiego napięcia, to nie, może się zdarzyć, i zresztą wielu osobom też się zdarzało, które do nas dzwoniły po poradę, że wymieniły sobie kompresor, ale kompresor nadal nie działał. A dlaczego nie działał? No bo właśnie dlatego, że cały czas był spalony bezpiecznik. Także często zdarza się tak, po awarii kompresora klimatyzacji, że trzeba też wymienić bezpiecznik. Samo serwisowanie układu klimatyzacji jest akurat banalnie proste i są firmy, które się tym zajmują, czyli firmy, które zajmują się ogólnie serwisowaniem układu klimatyzacji. Tak? Serwisowanie polega na tym, że po prostu sprawdzamy, czy układ jest szczelny. Przypominam jeszcze raz, jeżeli czynnik ubywa w układzie klimatyzacji, to znaczy, że układ jest nieszczelny. Dobijanie czynnika to nie jest funkcja serwisowa, to jest oszukiwanie samego siebie. Trzeba nieszczelność usunąć. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Dodatkową czynnością serwisową, która jest niezbędna i o tym się nie mówi, jest wymiana osuszacza. Osuszacz po prostu po jakimś czasie się zabrudza, po jakimś czasie powoduje on spadek cyrkulacji czynnika, dlatego trzeba go wymieniać. Ogólnie w zaleceniach serwisowych każdego z producentów dostaniecie taką informację, jak często ten osuszacz wymieniać. Czynnika się raczej nie wymienia, natomiast oczywiście jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że musimy na przykład wymienić osuszacz, no to wtedy czynnik ściągamy, dokonujemy czynności serwisowych i wtłaczamy z powrotem czynnik. Dodatkową ważną informacją jest to, że kompresory elektryczne, kompresory klimatyzacji używają oleju dielektrycznego. Oznacza to, że ten olej ma niskie przewodnictwo albo zerowe przewodnictwo energii elektrycznej. Jest to bardzo ważne, bo bardzo często na styku różnych tutaj elementów mogłoby dojść do spadku izolacji. Dlatego producenci w obawie przed taką sytuacją stosują właśnie taki olej. I nie jest błędem ogólnie użycie standardowego oleju do standardowej klimatyzacji. W większości wypadków, jeżeli chodzi o europejskie samochody lub samochody dedykowane na europejski rynek, używa się już najnowszego czynnika. W samochodach amerykańskich jeszcze do niedawna można było spotkać starszy czynnik, co oczywiście było dobre dla klientów, no bo ten czynnik był dużo tańszy. Mieliśmy do czynienia z firmą teoretycznie renomowaną, czyli z firmą Airstal, która zgłosiła się do nas, że regeneruje kompresory do samochodów elektrycznych i jakby złożyła nam ofertę. No i myśmy w dobrej wierze jakby przystąpili do współpracy z firmą Airstal, zamówiliśmy nawet jeden kompresor. Do jednego z przypadków, to przy okazji pozdrawiam klienta Tomasza, zamówiliśmy kompresor z firmy Airstal, natomiast ten kompresor już na samym początku on był sprawny technicznie, natomiast wydawał niepokojące dźwięki, co było po prostu, praca tego kompresora przeszkadzała naszemu klientowi. Co dla urządzenia regenerowanego, które powinno być tożsame z urządzeniem nowym, no nie jest akurat czymś, co wskazywałbym jako prawidłowe. Dlatego myśmy zaczęli procedurę reklamacyjną w firmie Airstal. No i co nas zaskoczyło? Zaskoczyło nas to, że de facto firma Airstal nie stanęła na wysokości zadania. Firma Airstal w sposób nieuzasadniony, moim zdaniem, odrzucała nasze reklamacje, tłumacząc się tym, że na przykład nie zostało coś tam zrobione w procedurze. Ogólnie była to taka obrona swojego stanowiska za wszelką cenę. Myśmy machnęli ręką, jakby klientowi żeśmy we własnym zakresie pomogli, no to natomiast nie będziemy już korzystać, przynajmniej na razie, z ofert kompresorów regenerowanych. I znowu, to też musicie zrozumieć, to jest nasze przeświadczenie wynikające z tego, że współpracowaliśmy z firmą, która teoretycznie wydawała się firmą renomowaną o dobrej reputacji, dlatego nie podejmowaliśmy już prób nawet prac z nikim innym, bo po prostu nie wyobrażamy sobie, jakby to wyglądało, gdybyśmy się natknęli na kogokolwiek innego. Natomiast jeżeli znacie lub reprezentujecie firmę, która jest w stanie zrobić to w sposób wiarygodny, dać gwarancję i każdorazowo nie odrzucać roszczeń klienta, tylko po prostu próbować klientowi pomóc, to oczywiście serdecznie zapraszam do współpracy. Więc abstrahując od tego, że oczywiście dla dobra tak zwanego recyklingu, czy jakby cyrkulacji komponentów, wtórnej cyrkulacji komponentów na rynku, oczywiście fajnie by było, gdybyśmy mogli to regenerować, natomiast ważną i istotną częścią przy podjęciu decyzji, czy tam elementem przy podjęciu decyzji, argumentem de facto jest to, ile musimy za to wszystko zapłacić. No i teraz, jeżeli
regenerowany kompresor kosztuje nas 2500, 2600 zł netto, a nowy kompresor z firmy NRF, zamiennikowy, z gwarancją, normalną gwarancją konsumencką, kosztuje 4000, to szczerze mówiąc nie widzę absolutnie sensu regenerowania tych kompresorów. Dodatkowo, oprócz tego, że oczywiście NRF czy niektóre inne firmy, akurat w tym wypadku my mamy do czynienia tylko z NRF-em, posiadają tego typu urządzenia, bardzo mocno rozbudowany jest rynek wtórny, tak? Czyli części używane z samochodów rozbitych na przykład lub samochodów, które trafiły z jakiegoś powodu do rozbiórki. Ze względu na to, że jest ogromna dysproporcja pomiędzy rynkiem skandynawskim i rynkiem zachodnim do rynku polskiego, ten rynek części jest bardzo duży. I my możemy z niego korzystać tak samo, jak opisywałem to w sytuacji baterii, a kompresory używane można kupić, takie, na które dostajemy gwarancję i dostajemy jakąś fakturę, można już kupić za 1000, 1500, 2000 zł. Więc znowu, regeneracja tego kompresora w tej chwili wydaje się niezasadna. Aczkolwiek dysponujemy też w naszej ofercie i niebawem się pojawią zestawy do regeneracji samodzielnej lub przy naszym udziale kompresorów w Teslach Model S i X. Przy okazji postaram się dać Wam na dole linka do tego urządzenia. To jest oczywiście urządzenie z firmy Fersa, z którą współpracujemy w zakresie właśnie takich zestawów naprawczych, czy do silników elektrycznych, czy w tym wypadku akurat do kompresorów klimatyzacji. Ogólnie najważniejsza rzecz, którą musicie zapamiętać, to to, że kompresor klimatyzacji jest cholernie ważny i ogólnie klimatyzacja w samochodzie elektrycznym jest ultra ważnym elementem odprowadzania temperatury i bez tego samochód elektryczny będzie w zasadzie niepełnosprawny, czyli na przykład nie będzie chciał się szybko ładować, nie będzie dawał Wam wydatku energetycznego. Przy okazji oczywiście spadek będzie gigantyczny komfortu, jeżeli na przykład w lecie będzie bardzo gorąco, a jeżeli będziecie mieli pompę ciepła, to w zimie będzie Wam po prostu zimno. Słuchajcie, to wszystko, co mi do głowy przychodzi, jeżeli chodzi o układ klimatyzacji czy pompy ciepła. Jeżeli byście mieli jakieś uwagi, czy chcielibyście uzyskać więcej informacji, to prośba o Wasze komentarze, prośba o zażartą dyskusję, a na dzisiaj dziękuję Wam za lajkowanie, oglądanie, subskrybowanie i jeszcze raz serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez Was nie mógłbym rozkręcać kompresorów klimatyzacji. Trzymajcie się, cześć!